Cześć kochani, dzisiaj tak bardzo nietypowo. Za kadrą oczywiście Was wita Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Nietypowo, bo bez pokazywania mojej fizyczności akurat nie muszę oczywiście wyjaśniać, nie muszę się usprawiedliwiać. To nie jest usprawiedliwienie, po prostu pozbyłem się swojej kamerki, czekam na następną. I tak zastanawiałem się, czy dam radę zrobić audycję, bo w tych sprawach, wiecie, z tymi nagrywaniami, z tymi technikaliami, to nie jestem w tym najlepszy. Moje zadanie i moje, że tak powiem, to wszystko, co otrzymałem, trochę idzie to w innym kierunku, ale sądzę, że wszystko będzie po prostu dobrze. Jeżeli będą jakieś dzisiaj techniczne, jakieś zakłócenia i tak dalej, to bardzo Was serdecznie przepraszam, ale temat jest bardzo ważny. Od razu Was poproszę o ewentualnie o lajki, o suby, o komentarze, o ile będzie się Wam ta audycja podobać, jeżeli będzie wznosić coś do Waszego po prostu życia. Mm, y, To jest jedna taka prośba. Z drugiej strony przypomnienie, tutaj wisi taka mała plansza, 4000 subów. Tak, ciągle niespodzianka, trochę mi się to przedłuża. Po prostu to, co mam w planie zrobić, ale myślę, że to już niedługo, kwestia może tygodnia czasu. Nagrywam tę audycję akurat 16 listopada 2025 roku, czyli w poniedziałek 17 ta audycja pojawi się na moim kanale. A więc niespodzianka, śledźcie w dalszym ciągu te wszystkie moje audycje, bo niedługo ukażą się dodatkowe informacje. I teraz, a propos dzisiejszej tej audycji, widzicie tytuł, jaki jest. E, Tę audycję, ten temat, inspiracją do tego był pan Andrzej Kmita, z którym robiłem kilka wywiadów. Andrzejku, najserdeczniej Cię pozdrawiam. Bo jeszcze raz powtarzam, że byłeś inspiracją do tego, bo żeśmy rozmawiali, wymieniali się pewnymi informacjami. Zaraz, kochani, Wam o tym powiem dokładnie. I teraz dlaczego akurat taki tytuł? Otóż Andrzej wysłał mi pewną informację, link do YouTube'a. Pokażę Wam ten link, tą krótką rozmowę pana Rymalskiego z doktorem Tadeuszem Oleszczukiem. I Andrzej, i zaczęliśmy po prostu wymieniać się informacjami po prostu mailowymi, gdzie Andrzej no tak dość wyraził swoją opinię na ten temat, mniejsza z tym. I tak żeśmy sobie podyskutowali. A generalnie o co chodzi? Chodzi w tej chwili o to, kochani, że system opieki zdrowotnej w naszym kraju pada. Mamy, słuchajcie, tak prawdę mówiąc, system, nie wiem jak to można nazwać, Ministerstwo Zdrowia, sam w tytule, to nie jest Ministerstwo Zdrowia, tylko Ministerstwo Opieki w chorobie, czy w jakiś inny sposób. Ten w ogóle system leczenia, niezależnie od rządów, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja wiem, że wszystko jest polityką, i edukacja, i zdrowie, i gospodarka, to wszystko to są tematy polityczne, ale staram się jak najdalej od tego być w tych moich audycjach. Mnie interesuje przede wszystkim zdrowie, dobrostan, wellness, powiedzmy szeroko pojęty i tak dalej, i tak dalej. Nasze zdrowie i nasza świadomość prozdrowotna, żebyśmy w końcu stanęli na własnych nogach bardzo mocno, żebyśmy się nawzajem po prostu wspierali we wzroście świadomości. Przede wszystkim prozdrowotnej, ale też prawnej, edukacyjnej i tak dalej, i tak dalej. System pada. Mamy system zdegenerowany, spatologizowany dosłownie. System patologia. Jak to zmienić? Nie mam po prostu pojęcia. Nie wiem. Wiem tylko, że wielu zaangażowanych w ten system domaga się coraz więcej pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. I ja uważam, że nie rzecz w pieniądzach samych, kochani, tylko rzecz w tym, żeby ten system zreformować, być może zaorać i zbudować coś od podstaw. Bo reformowanie starego to polega na tym, że ciągle na jakichś fundamentach, starych ścianach jest grzyb, jest nie wiem, co tam jeszcze jest i tak dalej.
I jakiekolwiek by olbrzymie pieniądze byśmy w ten system nie włożyli, to on wszystko pochłonie. To jest black hole, czarna dziura, która pochłania po prostu wszystko. I nie wierzę w to, że dorzucenie pieniędzy do tego dziadowskiego, wstrętnego systemu coś zmieni. Nie wierzę w to. Mamy w tej chwili sytuację bardzo trudną. Nie wiem, jak obecni rządzący sobie z tym poradzą, czy następni rządzący sobie poradzą. To jest system, jeszcze raz powtarzam, zabetonowany, mam wrażenie, gdzie ci, którzy w nim są, ciągną profity i to bardzo wysokie profity. Mam na myśli firmy farmaceutyczne, wielu lekarzy też. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie zamierzam nikogo oceniać. Nie zamierzam wrzucać kamyczków do ogródka. Nie zamierzam po prostu robić, przepraszam za wyrażenie, kolokwializm, robić koło pióra, nastawiać nikogo z was negatywnie do ludzi. Mam na myśli przede wszystkim system, który jest totalnie niewydolny. I teraz na czym rzecz polega? My jako Polacy chorujemy, dyskutujemy o lekarzach, o systemie, co zmienić i tak dalej. System leczy, system nie wylecza kompletnie, wiecie doskonale o tym, więc nie odkrywam niczego tego, o czym byście nie wiedzieli, ale musimy to wszystko zmienić. I teraz, kochani, przedstawię wam troszeczkę materiałów różnych. Chcę, żebyście się do tego odnieśli, żeby możliwe, że wybuchnie dyskusja i o to mi właśnie chodzi, bo wtedy, kiedy dyskutujemy, kiedy się niekoniecznie musimy zgadzać ze sobą, coś z takiego brainstorming, z takiej burzy mózgu wynika. Wielu z was może powiedzieć, ale co my znaczymy, Dąbrowski, piękno duchu, co ty tutaj klecisz, kto cię tam usłyszy i tak dalej, albo kto nas usłyszy. Słuchajcie, żyjemy w świecie kwantów. Żyjemy w świecie kwantowej rzeczywistości. To, te nasze myśli, te nasze zdania, te nasze intencje idą do wszechświata, do chmur morfogenetycznych, morficznych pól, do tych, które już istnieją, albo stwarzamy nowe pola. Jeżeli ktoś nie wie o tym, co to takiego jest, niech zajrzy ewentualnie na jedną z moich playlist, biomagnetyzm, tam jest mowa o tak zwanych polach morfogenetycznych. Ja zresztą pisałem na ten temat w pierwszym tomie biomagnetyzmu. A więc, kochani, udostępnię ekran i w tej chwili przedstawię taki kilka slajdów, fragment z jednej z moich audycji, a w zasadzie prelekcji, które robię w Polsce. Więc to tylko to jest wybiórcze, krótkie, o zdrowiu i profilaktyce w obecnych czasach. No i oczywiście moje hasło, które mi się pojawiło przed laty: z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Jedynie w ten sposób. I teraz, kochani, chciałbym przedstawić moją wizję i pewną misję. To jest moje, że tak powiem, widzenie świata w dziedzinie zdrowia i nie tylko zdrowia. Widzenie piękno ducha. Oczywiście ja w cudzysłowie to traktuję, to piękno duchostwo. To jest moja wizja. Jeżeli chcecie ją wziąć, to po prostu weźcie. Bo to nie, znaczy moje w sensie tego, że ja się z tym utożsamiam. Natomiast zostało mi to, kochani, podpowiedziane. Więc jaka ma być nasza wizja? Kochani, świat nie może być wypełniony wyłącznie chorobami, cierpieniem i biedą. Dlatego wypełniajmy go zdrowiem i dobrobytem materialnym jako fundamentami radosnego życia. A może ktoś powie: człowieku, o czym ty mówisz, jakim dobrobytem? Kasy mi nie starcza. No to trzeba zacząć coś z tym robić. Ale najpierw trzeba zmienić swoją łepetynę, swoje myślenie. Mówię o tym od wielu, wielu lat. Pracuję też nad sobą, więc wiem, o czym ja mówię. Dajmy sobie i innym możliwość odczuwania, co to znaczy zdrowe ciało, sprawny umysł oraz czysty duch
pełen miłości, autentycznej miłości. Ale trzeba zacząć od siebie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli trzeba stać się tak zwanym pozytywnym egoistą. Nie na zasadzie tylko i wyłącznie ja, tylko przede wszystkim ja. Bo jeżeli ja nie mam, to czym się podzielę, jeżeli nie mam? Dajmy sobie i innym możliwość korzystania z wielu przyjemności tego świata. Miejmy radość z dawania, ale też i brania, bo jeżeli tylko będziesz dawał, to będziesz w nierównowadze. Kiedyś przeżyłem to bardzo mocno. Dawałem, niczego nie brałem, bo nie, ja sobie poradzę. No to wyczerpałem swoje zapasy i w końcu jak się rozkroczyłem, to mówiłem, no to dobrze, Boże, to w takim razie dobrze, no to daj mi coś tam. Takie myślenie małego Januszka. Jeszcze łaskę Bogu zrobiłem, że tak powiem, że pozwoliłem sobie dawać. Rozkaraczyłem się. Oj, to długa była ścieżka. I teraz do tego, jaka powinna być, kochani, nasza misja. Oj, tu mamy jakiś problem techniczny. Misja. Kochani, od wielu lat tym się zajmuję. Uczymy się. Ja uczę, ale uczymy się nawzajem. Doświadczamy i uczymy. Poznajemy i wdrażamy takie zasady dbania o siebie, abyśmy byli zdrowi i sprawni. I te moje audycje na YouTubie mają służyć właśnie tej szeroko pojętej profilaktyce. Najpierw wiedza. Jeżeli ktoś chciałby konkretu, to może ją mieć. Bo pojawiają się czasami tacy, którzy mówią, gada i nic z tego nie wynika. A czego ty oczekujesz ode mnie? Proszę bardzo, ja daję kontakt do siebie, mail, proszę, masz problem, możesz pisać, później wymienimy się telefonami, możesz poznać to, co ja robię z moimi znajomymi od lat, od 12 lat robię. Kompleksowe wspomaganie metaboliczne opracowany przez lekarzy czeskich, dokładnie lekarzy program. Pomogliśmy wielu ludziom. Ale najpierw masz zdobyć wiedzę, a nie tylko pigułkę, którą masz łykać. Musisz zmienić siebie, musisz zmienić swoją świadomość. I tu chodzi mi o usamodzielnienie siebie i innych. A więc usamodzielniamy siebie i innych w dbaniu o własne zdrowie. Nikt za nikogo nie zje zupy, jego zupy. Bo każdy ma sam podejmować decyzje, ma sam smakować własne życie. Ma sam podejmować decyzje dotyczące własnego zdrowia, także pieniędzy. Ma być wolny we wszelkich aspektach swojego życia. Bo jeżeli kogoś uznacie za autorytet, za jedynego eksperta, to staniecie się jego niewolnikiem. Ja wielokrotnie, kochani, mówię o tym na swoich wykładach, swoich prelekcjach gdzieś tam w Polsce. Nie wierzcie Januszowi Dąbrowskiemu. Sprawdzajcie, szukajcie zaprzeczeń, szukajcie potwierdzeń ewentualnie. Nie wierzcie w ciemno. I czujcie przede wszystkim. Ja mogę być tylko nauczycielem przejściowym, mogę być przewodnikiem, ale wy, tak jak uczyłem swoich uczniów, uczyłem tego, czego uczymy, a oni później szli w świat. I ja za nikogo nie jestem w stanie przeżyć życia, jego życia. Tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie zjeść jego zupy i nasycić tego człowieka. Ja mogę opowiedzieć, jak smakuje ta zupa. Ja mogę opowiedzieć, co jest w książce, o czym był film. Ale to ty, kochany, to ty, kochana, wy macie to obejrzeć, wy to macie przeczytać, wy to macie poczuć ten smak tej życiowej zupy sami. Bo z opowieści nic nie wynika. Możemy być w restauracji, czytać spis, jadłospis, menu, ale dopiero kiedy zawołamy kelnera, który przyniesie nam po prostu posiłek, dopiero posmakujemy, będziemy wiedzieli, co to jest warte, jak to smakuje i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mi się spodobały słowa pani redaktor Żanety Gelc, redaktor naczelnej kwartalnika Hipoalergiczni, zresztą autorki wielu przedsięwzięć niesamowitych, takich prozdrowotnych, proekologicznych. U nas zdobywasz nie produkty, tylko wiedzę. Co z nią zrobisz, to już będzie twoja intymna, bardzo osobista decyzja.
ale już będziesz przynajmniej wiedzieć, na czym stoisz. To stało się w pewnym sensie, kochani, te słowa pani Żanety Gelc, moim mottem do tego, co robię. Bo oczywiście ja dysponuję również produktami, nie sprzedaję, mogę każdemu podpowiedzieć co, jak i tak dalej ma zadbać, ale jeszcze raz powtarzam, macie najpierw zdobyć po prostu wiedzę. Po co? Po to, żeby rozbudować swoją świadomość prozdrowotną. Nikt za nikogo tego nie zrobi. Tylko wy podejmujecie we własnym zakresie swoją decyzję. I teraz popatrzcie, jaką mamy sytuację. Mamy masę współcześnie chorób, masę chorób cywilizacyjnych. To jest tylko wycinek, fragment, znaczy wycinek na podstawie książki niemieckiego autora Norberta Trudweina Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób. Wielokrotnie to pokazuje. Od A do Z. Tych, słuchajcie, podstawowych chorób mamy w tej chwili określanych jako tak zwane cywilizacyjne, mamy ponad 70 podstawowych. I znowu niczego nie odkrywam, czego byście nie widzieli. Widzicie, co to jest. Możecie teraz sobie wyświetlić listę swoich bliskich czy znajomych, kto co ma, na co cierpi, co mu komu po prostu nie domaga. I teraz pytanie, co z tym faktem robić i co z tym fantem zrobić? Trzeba się zastanowić, zrozumieć, jaka jest podstawowa przyczyna chorób. Tych przyczyn jest mnóstwo, z różnych dziedzin. Podstawowa rzecz to jest taka, że co roku wtłaczamy w siebie około 700 do 1000 kilogramów, przepraszam za słowo żywność, ja też wpadam w pułapki produktów do jedzenia, które nazywamy żywnością, a które żywnością nie są. Tyle wchłaniamy w ciągu roku i w tym już okazuje się, nie jest 6 do 8 kilogramów. Kiedyś to pisałem kilka lat temu, w tej chwili różni specjaliści oceniają, że około 8 do 12 kilogramów wchłaniamy z tymi produktami do jedzenia dodatków chemicznych, konserwantów, sztucznych barwników, metali, pestycydów, spulchniaczy, polepszaczy, innych aczy, które zdecydowanie nie są żywnością. Czyli spożywamy bezwartościowe produkty pozbawione kluczowych dla naszych organizmów mikroelementów i nasycone po prostu chemią. Mamy katastrofę systemu opieki nad chorymi. Bardzo to źle brzmi, ale ma wybrzmieć, bo mamy zastanowić się nad faktami. Po prostu zaakceptować, znaczy przyjąć fakt do wiadomości, że mamy to, co mamy, a nie gdzieś tam zamiatać pewne rzeczy pod dywan. Mamy, słuchajcie, brak obsad dyżurowych w szpitalach, trwa odpływ fachowców z zawodów medycznych, nie ma komu robić zabiegów, nieobsadzone są gabinety w poradniach, z powodu braku personelu zamykane są całe oddziały szpitalne. Mamy niewystarczający napływ nowych kadr, mamy system korupcjogenny, brak konsultacji specjalistów, utrudniony kontakt telefoniczny, wydłużają się kolejki do szpitali, poradni. Mamy leczenie online, czy mieliśmy, no a co było w pandemii? Mamy całkowite często odizolowanie pacjentów, mamy samotność, stres pacjentów, zaostrzenie stanów chorobowych, mamy umierających w karetkach. Mamy to, czy też nie? Czy to jest prawda, czy też nie? Otwieram dyskusję ewentualnie. Mamy powszechne problemy zdrowotne. Tu jest ta podstawowa triada przyczyn. To jest jedzenie niskiej jakości, o czym ja już mówiłem. To jest skażona woda, zatrute powietrze, wszechobecna chemia. To jest stres, to jest praca online siedząca, to jest brak ruchu, to jest smog elektromagnetyczny. Rzadko mówi się o tym smogu elektromagnetycznym. To jest moja akurat działka, że tak powiem. Woda to też jest że tak powiem, moja dziedzina. I teraz, jakie mamy typowe podejście do problemów zdrowotnych? Typowe leczenie objawowe zamiast przyczynowego. Lekarz, idziemy do lekarza 10-15 minut, recepta, czyli kwit do składu, gdzie wydają nam to, co lekarz przepisał, ile zostawia przeciętny Polak w aptece. GUS mówi około 80 zł miesięcznie przeciętny Polak, ale ja, kochani, od wielu, wielu lat nie chodzę do lekarza, nie kupuję. Więc ten, który kupuje, ten typowy, zwłaszcza emeryt i rencista, ile zostawia? 250-500 zł miesięcznie? Plus koszt wizyt, ewentualnie prywatnych. I kolejna wizyta i zataczamy kolejkę i znowu jest to samo. Czy ktokolwiek uczy nas, mówi nam o tym,
przedstawicieli tego systemu, jaką mamy dzisiaj sytuację, a mamy dwa podstawowe syndromy. Mamy syndrom nadmiaru toksyn, który prowadzi do rozwoju licznych schorzeń, na przykład nowotworów, i mamy syndrom niedoborów, czyli niedobór niezbędnych składników, który to niedobór zmienia funkcje i procesy organizmu już na poziomie komórkowym. Komórki cierpią tkanki, narządy i cały po prostu organizm. Taka jest po prostu prawda. Czy to się komuś podoba, czy komuś się nie podoba. I tak prawdę mówiąc, nie obchodzi mnie to, że komuś się to może nie podobać. I tutaj zacytuję dwa cytaty pana Jarosława Zycha, szefa polskiego Colwaya. Medycyna chorób serwuje pacjentom preparaty na to, by przestali cierpieć wskutek chorób. Medycyna zdrowia namawia nas do systematycznego zażywania preparatów służących temu, byśmy na wiele chorób nigdy nie chorowali. Czyli niezbędna tutaj odpowiednia suplementacja, kompleksowa suplementacja. Nie głupia na zasadzie ileś tam bierz witaminy, syntetyki i tak dalej, i tak dalej. Nie, to musi być mądre. Tak, trzeba dzisiaj wspomagać nasze organizmy ze względów, o których mówiłem wcześniej. 75% światowego rynku spożywczego pokrywa sprzedaż towarów przetworzonych, najczęściej zawierających dużo tłuszczu i ogromnej ilości cukru. W słynnym wywiadzie już, który wytworzył tą potworną burzę, w wywiadzie, który przeprowadził pan Romanowski z panią profesor Cichosz, była o tym mowa. Na świecie 75 zgonów na 100 jest spowodowanych złym odżywianiem, zaburzeniami, kochani, przemiany materii. No, zaraz muszę tutaj kliknąć. Dobrze. I tu wypowiedź pani doktor nauk medycznych, pani Danuty Myłek, między innymi autorki książki Od lekarza do kucharza. Nie zapominajmy o tym, że większość chorób w medycynie wynika się z przejadania się pszenicą, współczesną pszenicą, współczesnym mięsem wieprzowym, współczesnymi produktami mlecznymi, współczesną białą mąką, cukrem rafinowanym, ważoną solą, rafinowanymi olejami, margarynami, kilkunastu tysiącami związków chemicznych, z których większość sprzyja producentom, sprzedawcom, lekarzom i grabarzom. To mówi lekarz. Wszystko w temacie. Więc w związku z tym pytanie, jak żyć, jak się leczyć? Mamy problemy, mamy wielochorobowość, mamy tak zwaną polipragmazję, czyli przyjmowanie na stałe wielu leków, mamy wchodzenie leków w interakcje skutkujące się ciężkimi powikłaniami, mamy skutki uboczne leków, mamy kosztowne leki. Więc co, mamy się leczyć? Czy mamy doprowadzać do tego, żeby nie chorować? A najlepszą drogą zachowania zdrowia, sprawności, dobrostanu to jest kompleksowa profilaktyka. A tymczasem, kochani, jak się u nas traktuje, jak system medyczny traktuje profilaktykę? Wcześniej się zbadaj, wcześniej wykryjemy chorobę i będziemy cię leczyć. Tak, na tym polega dzisiejsza profilaktyka w systemie. Wcześniejsze badania wykrywające wcześniej chorobę. A w jaki sposób? A może system powinien podpowiadać, edukować, co mamy robić, żeby nie chorować, żeby utrzymać nasz dobrostan. I w takim razie trzeba byłoby wrócić do poprzednich moich slajdów. Takie mamy fakty, mamy taką, kochani, dzisiaj w tej chwili sytuację. Zatrzymuję to udostępnienie i teraz, kochani, to, co przesłał mi Andrzej Kmita na początek tego, mam nadzieję, że to będzie słyszalne i widoczne. Posłuchajcie. Myślę, że tak. Mogłem siedzieć w gabinecie i lecieć upławy dalej, czy tam takie swoją robotę robić i pójść na emeryturę. A ja chcę edukować, bo mnie to jara, czuję, że to jest potrzebne, że to jest ważne, przekazywać tą wiedzę i widzę te efekty, dlatego mnie to napędza, jak mi dziewczyna mówi, że są efekty. Pomyślałem sobie, jaka by to musiała być kwota, żebym już nie chciał dalej pracować i sobie jakąś tam kwotę wymyśliłem. No to ja teraz tyle podatku zapłaciłem. Ja proszę.
A jesteś drogim lekarzem? W sensie dużo trzeba zapłacić, żeby się dostać do ciebie? Ja tą cenę tak wymyślam, żeby się nikt nie chciał zapisać. I było 600 zł. Taka zaporowa. Tak, było, bo ja nie chcę przyjmować. Nawet mam, ale mam w kolejce cały czas. Tam 600 SMS-ów nieodebranych, kiedy pan nie przyjmie. Ja nie przyjmę, bo nawet ich nie odczytam. No bo kiedy? Kilkanaście tysięcy maili, ludzie po prostu wysyłają od razu diagnozę i to mnie trochę boli, bo ja wiem, jak im pomóc i wiem, że mi nikt tego nie pomógł. Czyli na przykład wiem, że to jest to i to, bo już czytałem czasem, ale ja nie mam czasu czytać nawet tych maili z tymi, bo ludzie tak lubują i czasem odpiszę, no i kto wygrał, to pisze dalej. Cena była 700, potem 700 chyba w tej chwili tam w tym, co przyjmuję na Grzybowskiej. To jest taka też zaporowa, ale też tam się od razu zapełnia jako otwieram. Dlatego jeszcze nie otworzyłem grafiku. I to zrobiłem 1200. No ludzie, dajcie mi spokój. Jak widzicie, ciężki temat, bardzo ciężki temat. Nie chcę odnosić się do tego, zostawiam to Wam. Mam własne zdanie na ten temat. Nie oceniam ani negatywnie, ani pozytywnie doktora Oleszczuka. Można oczywiście wzburzać się. Z jednej strony jestem w stanie go zrozumieć, że już może być po prostu zwyczajnie przepalony wizytami, tymi kontaktami i tak dalej. Raczej chciałby uczyć innych tego samego, co sam wie. I tu jest właśnie ten po prostu problem. I teraz słuchajcie, dalej, następna rzecz. Lekarze, będziecie w szoku. Jeden z dyrektorów jednego ze szpitali zdradził te dane, więc ja Państwu przeczytam, tylko siedźcie na fotelu, ale najlepiej to na podłodze, bo z fotela też można spaść. Otóż ma 350 lekarzy. Jeden zarabia 200 tysięcy. 13 zarabia powyżej 100 tysięcy. To może być 150, 170, może być 120. Przy czym ci, którzy zarabiają te 120, to nie pracują tylko u tego jednego pana, więc w drugim szpitalu mogą zarabiać drugie tyle. Jeśli zarobią 300, nikt się nie zdziwi. W przedziale, trójka lekarzy kolejna zarabia między 80 a 100 tysięcy. Oni mogą drugie tyle też zarabiać w drugim szpitalu. W przedziale od 50 do 80 tysięcy zarabia 36 lekarzy. Zarobki między 40 a 50 tysięcy ma 31 lekarzy. Pozostali, czyli ponad 100 osób, zarabiają nieco poniżej 40 tysięcy, biedacy, proszę Państwa. Ale najlepsze jest to, ile zarabiają rezydenci, praktykanci. Otóż praktykanci niby według stawek ministerstwa zarabiają około 10 tysięcy. Chcielibyście na praktykę pójść zarabiać 10 tysięcy, ja też. W moich czasach to nie było możliwe. Ale w praktyce praktykanci zarabiają od 20 do 25 tysięcy, bo są dodatki, są nadgodziny, a niektórzy czasem są i w jednym szpitalu, i w drugim szpitalu. I co się dzieje z jakością leczenia i dostępem do usług tych bogaczy? Jakość spada, dostęp jest ograniczona, no bo po co lekarzowi pacjent, skoro tyle zarabia? Co o tym sądzicie? Ile zarabiają? Dobrze, i teraz, kochani, następna sprawa. Chcę wywołać po prostu dyskusję. Takie odniesienie do tego ostatniego materiału, jak zostać milionerem w 4 miesiące. Ilu lekarzy w podmiotach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2025 dostawało miesięczne wynagrodzenia brutto przekraczające 250 tysięcy złotych? Gdzie pracowali, jakie specjalizacje posiadali? Nie będę tylko czytywał wszystkiego. Linki do tego artykułu, do tych shortów znajdziecie w opisie mojej audycji i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu w 2025 roku 4 lekarzy osiągnęło łączne miesięczne wynagrodzenia brutto przekraczające 250 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To opisane to wszystko, więc jak widzicie, teraz dalej. Gazeta Wyborcza opisała wprost jednego z tych, którzy zarabia dużo. Chodzi o byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa Dariusza Samulaka. Ginekolog wciąż jest ordynatorem jednego z oddziałów. Zarabia rocznie 2,5 miliona złotych, poinformowała Gazeta Wyborcza. Dyrektor szpitala próbował renegocjować umowę z lekarzem, ale ginekolog odmówił ograniczenia swoich zarobków. Dyrektor Michalik w rozmowie z Gazetą Wyborczą przyznał, że profesor Samulak ma wyjątkowe uprawnienia, ale też wyjątkowe
dochody. Dla mnie jako dyrektora nie jest komfortowe opieranie się na jednym pracowniku. Nie chcę, by to budziło aż takie emocje, dlatego szukam specjalistów, z którymi pan profesor mógłby podzielić tę swoją fakturę i tak dalej, i tak dalej. Dyrektor jest w szachu, bo na miejsce ginekologa nikt się nie zgłasza, choć szpital wciąż zamieszcza ogłoszenia o poszukiwaniu lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa ginekologii na stanowisko kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego i ginekologii onkologicznej, no i tak dalej, i tak dalej. Dalej, a pielęgniarki w sądzie z kolei, takie różne tam po prostu historie. Następna rzecz, kochani, nie zdziwiłem się, że lekarz odmówił pracy za 100 000 złotych. Szef samorządu lekarskiego w Miodowa 15 i tak dalej, więc tutaj słuchajcie, nie zdziwiłem się. Aha, tutaj pokażę tego pana. To jest szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Przy okazji tutaj powiem, że to był też bohater jednej z moich audycji, takich bohater boczny, bo miałem taką audycję, gdzie powiedziałem o pewnej naszej pani profesor, która była sekowana, która po prostu broniła między innymi profesora Frydrychowskiego i tak dalej, i tak dalej. I do Naczelnej tej Rady Lekarskiej każdy lekarz jest zmuszony oddawać miesięcznie jako do samorządu lekarskiego składki, więc ten cały samorząd dysponuje potężnymi milionami złotych, z którego się po prostu oczywiście ci rządzący w tym samorządzie się utrzymują. Lekarze w zasadzie nie mają nic do powiedzenia i tak dalej. W każdym razie, co on powiedział? O zarobkach ponad 100 000 złotych. Nie zdziwiłem się. Czy zdziwił się pan, że nie było chętnych do pracy na SOR za ponad 100 000 miesięcznie? Nie, nie zdziwiłem się. Zupełnie nie. Nawet gdyby tam była oferta za 200, 300, 400, 500 000 złotych, bym się nie zdziwił, bo są miejsca, które są uznawane za niebezpieczne i to lekarze mówią wprost. Fakt, to jest racja, że SOR jest bardzo niebezpieczny, bo zdarzają się przypadki, że pacjenci atakują po prostu fizycznie lekarzy, pielęgniarki. Były coraz więcej takich przypadków. Co to znaczy? SOR to oddział, na którym ryzyko błędu jest bardzo duże, ryzyko wkroczenia prokuratury jest bardzo duże, ryzyko tego, że potem za te 100 000 złotych lekarz będzie ciągany po sądach, a może nawet skazany nie ze swojej winy, bo po prostu obsada jest za mała, bo możliwości przekazywania pacjentów na oddziały są minimalne. I dziś, kiedy wynagrodzenia lekarzy, nawet te wynagrodzenia minimalne, nie są już takie, że trzeba walczyć za wszelką cenę o przetrwanie, należy sobie zadać pytanie, czy naprawdę chcę za jakiekolwiek wynagrodzenie iść i walczyć w takim miejscu de facto frontowym, bo szpitalne oddziały ratunkowe są miejscem frontowym. Wynagrodzenia idą w parze z warunkami pracy i tak dalej, i tak dalej. Przeczytacie sobie całą resztę i takich linków jest bardzo dużo. Te linki ja udostępnię do materiałów w opisie mojej audycji. W tej chwili już zatrzymuję udostępnienie, wracamy do rzeczywistości. I teraz po prostu chciałbym z wami po prostu porozmawiać, no nie bezpośrednio oczywiście. Co o tym sądzicie? Czy te zarobki, niezależnie od tego, że są oczywiście lekarze specjaliści, jest wielu lekarzy naprawdę oddanych wielu swoim pacjentom, są świetne pielęgniarki, ale są również i inni, czy to są adekwatne do ich wykształcenia, do tego, co robią i tak dalej, i tak dalej. Jak ma działać w ogóle system opieki w chorobie, jak mamy się leczyć, gdzie myśmy w ogóle zabrnęli z tym wszystkim, bo same pobory tutaj lekarskie to jest tylko taki wycineczek jakby wierzchołek góry lodowej, bo cała reszta to są koszty leków, to są różne rzeczy, o których my nie mamy zielonego nawet pojęcia. To są różnego rodzaju umowy, nieumowy i tak dalej, są płatności. I teraz ja jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Ja od wielu, wielu lat nie chodzę do lekarzy. Kilka miesięcy temu moja mama miała po prostu pewien wypadek, upadła, potłukła się, bardzo silnie rozcięła łokieć, więc wymagało to kilkukrotnego pojawiania się w ambulatorium.
I widziałem ten potworny tłum ludzi, który kłębi się, czeka na wizytę, na otworzenie gabinetu. To było przerażające. Jestem w stanie zrozumieć też lekarzy, którzy przyjmują ten tłum zdenerwowanych ludzi, którzy przychodzą z połamanymi rękami, po jakichś wypadkach, piła tarczowa, wypadek i tak dalej, jakieś inne. I to jest po prostu przerażające. Przyjmują ich, a więc masa tych po prostu ludzi jest. Jak to funkcjonuje, nie mam zielonego pojęcia. Te przyjęcia, te inne historie, tu dzwonią do recepcji, tu ludzie podchodzą do okienka i tak dalej, trzeba się umawiać na wizytę. Dla mnie to był szok, bo ja nawet nie wiedziałam na początku, gdzie, z czym się udać, bo ja, jeszcze raz powtarzam, nie chodzę do lekarzy, nie mam takiej po prostu potrzeby. Ostatni raz byłem, bo taka była okoliczność, w zasadzie mnie skierowano, bo ty masz już tyle lat, miałem wtedy 58 lat, dzisiaj prawie 72, to ty musisz być na pewno chory. Musisz coś mieć u siebie po prostu we wnętrzu. Dobrze, dałem się przebadać, różnego rodzaju badania profilaktyczne, kolonoskopii, jakieś inne historie. Wyszło na to, że nawet jelita wtedy miałem czyściusieńkie. Lekarz mi powiedział, że następne badania to dopiero za 10 lat, żadnych polipów i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj faktycznie nie wiem, co się we mnie dzieje, ale od wielu lat, od 12 lat systematycznie po prostu wspomagam swój organizm. Na moje te latka, że tak powiem, czuję się całkiem dobrze, chociaż z drugiej strony ego mi mówi, chłopie, ale mógłby się czuć jeszcze lepiej. Dobrze, kochani, kończymy to. Wrzucam tylko taką zbitkę materiałową. Każdy z nas płaci składki na NFZ. Niektórzy z was korzystają z tych składek, z tych kwot, bo idą do przychodni, do lekarzy. Ja nie. Nie wiem, ile w tej chwili, jeszcze raz powtarzam, się płaci za samą wizytę. Z tego, co wiem, z tego, co posłyszałem, bo nie wiem na bazie moich prywatnych doświadczeń, bo nie płaciłem lekarzom za wizyty prywatne. Z tego, co wiem, to się płaci średnio 350 zł, u pana profesora jakiegoś 500 zł za wizytę podobno, więc tu nie chcę po prostu przesadzić z czymś. Co wy sądzicie na ten temat? A może macie jakieś pomysły, jak zreformować ten system tego molocha, który wysysa po prostu pieniądze? W najbliższym czasie najprawdopodobniej 6% chyba i 75, około 7% z budżetu państwa ma być, z PKB ma pójść na to tak zwane zdrowie. Nie na zdrowie, tylko na leczenie. To są potwornie wielkie kwoty. Kiedy uwzględnimy, że na przykład na zbrojenia, na Ministerstwo Obrony Narodowej ma być wydawanych 5%, a tu będzie blisko 7%, to gdzie my jesteśmy w ogóle? W czarnej, in black hole, tak prawdę mówiąc. W czarnej dziurze i to mocno. Dobra, kochani, jeszcze raz. Przypominam ewentualnie o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach, o dzieleniu się po prostu linkami. Bardzo dziękuję, że jesteście. Nie wiem, co dzisiaj pod względem technicznym, jak ta audycja wyjdzie. Ja tu widzę na ekranie jakieś dziwne plamy. Być może w nagraniu tego nie będzie, nie mam pojęcia. No taki troszeczkę wypadek przy pracy, ale chciałem również w poniedziałek jeszcze na 17 listopada, żeby audycja weszła bez kamerki, ale mam nadzieję, że to będzie dla was też wartościowe. Przypominam, że niedługo, śledźcie te moje audycje, niedługo będą informacje na temat tych 4000 subów, tej niespodzianki. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę, papatki.